bo podobno trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. To świnio, jak mówiła do krowy sąsiadka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że już się przebudzacie. Jak po prostu mówię o czymkolwiek związanym ze snem, to natychmiast ziewam. Moi drodzy, dzisiaj ciekawostka będzie taka bardzo ogólna, tak to nazwijmy, ale przez tą ogólność będzie dotyczyła, myślę, każdego z nas bardzo indywidualnie. Otóż czytałem jakąś taką książkę, bardzo polecam, naprawdę. Nazywa się Zmysłowe życie roślin. Napisał to niejaki Daniel Hamowicz. Naprawdę bardzo, znaczy tytuł mi się w ogóle bardzo podoba. Zmysłowe życie roślin. Cała książka jest o tym, czy rośliny mają zmysły, czyli czy mają takie coś jak my, że mogą właśnie tam odczuwać, smakować, widzieć, słyszeć i tak dalej. Bardzo ciekawe, bo oczywiście mogłoby się wydawać z powodu, że rośliny nic takiego nie mają. Ale ta książka, że tak powiem, w ogólności pokazuje jedną tezę, jakby najważniejszą o roślinach, która jakby czyni rośliny czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. Mianowicie, wszystkie inne stworzenia, oczywiście chodzi mi o te żywe, nie? Czyli tam zwierzęta, ludzie i tak dalej, wytworzyły przez lata swojego życia, tam historii rozwoju swojego gatunku, pewnego rodzaju mechanizmy obronne, w których mogą się bronić przed niebezpieczeństwem i tak dalej. Czyli na przykład, jeżeli pada deszcz, no to zwierzęta i ludzie nauczyli się chronić przed tym deszczem. W takim sensie, że mogą zmienić miejsce przebywania, czyli nie stać na otwartej przestrzeni, że tam im deszcz na łeb pada, tylko zwierzę tam se pójdzie pod drzewo albo się schowa gdzieś tam pod jakieś liście. Tam też trochę pada, no ale zawsze trochę mniej. Ludzie oczywiście w związku z tym, że mają mózgi, a przynajmniej tak mi się wydaje, że mają, to używają parasolek, nie? No i sobie wymyślili, że się mogą schronić, albo se dom wybudowali, no i się chronią w domu. Tak samo przed napastnikami na przykład. Zwierzęta się nauczyły tego, że na przykład jeżeli w jakimś miejscu jest niebezpiecznie, czyli wiedzą, że zazwyczaj tam napastnicy są obecni i mogą by je zeżreć, no to zwierzątka się nauczyły, takie miejsca omijamy, nie? Staramy się nie pokazywać. Ludzie to już w ogóle wymyślili różne systemy obronne. I w tym wszystkim bardzo wyjątkowe są rośliny, dlatego że one są bardzo ograniczone. One są bardzo ograniczone, że tak powiem, w możliwości dostosowywania się do tych warunków. No bo kurde, taka na przykład sałata, jak ją coś tam próbuje zeżreć, no to nie może se wstać i nie może powiedzieć, o kurde, tu jest niedobrze, to idę, nie? I taka sałata, która gdzieś idzie, nie? Że mamy na przykład właśnie jakieś tam rośliny inne, jakaś trawa se gdzieś rośnie, no to nie może sobie taka trawa znowu postanowić, że o, to wybuduję se dom albo zrobię se wiatę nad sobą, żeby mi nie padało, nie? I w związku z tym jest bardzo ciekawe przyglądać się, w jaki sposób rośliny sobie radzą, no właśnie z niebezpieczeństwami, z warunkami pogodowymi i tak dalej. I bardzo Wam polecam tę książkę, bo tam jest mnóstwo rzeczy, tego wszystkiego to nie opowiem, bo to jest po prostu miliony faktów. Jak rośliny, że tak powiem, bronią się przed rzeczami. A propos tej sałaty, to będzie tylko jedna ciekawostka. Sałata właśnie, jak się zorientowała, że ją tam żrą te różne rzeczy, ja nie pamiętam, jak one się nazywają. Co to żre sałatę? Mszyce? Miałem to gdzieś napisane. Czyli mszyce. Mszyce po prostu uwielbiają jeść sałatę. No i sałata w związku z tym, że nie może się obrazić i nie może pójść w inne miejsce albo sobie wybudować schronu, to sałata, słuchajcie, nauczyła się, że ona może wytworzyć w swoich liściach takie po prostu trujące związki chemiczne, które sprawiają, że po prostu mszyca od tego zejdzie. Że po prostu taka mszyca szczęśliwa sobie idzie i widzi, o, sałata, ale będzie uczta, nie? I je tą sałatę, a tam sałatka jej tam w liście puściła te związki chemiczne trujące i taka mszyca po prostu jest dead, bo se pojadła. I jakby w historii rozwoju sałaty nauczyły się walczyć z mszycami w ten sposób, mimo że nie mogły sobie nigdzie pójść. Czemu o tym fakcie mówię? Jak tylko o tym przeczytałem, w sensie, że rośliny mają takie różne sposoby na to bronienie się przed warunkami otaczającymi, to sobie pomyślałem, przecież matko, jest kupa takich ludzi. Mnie się to życie też zdarzyło nieraz. Gdzie jesteśmy w różnych takich miejscach i warunkach, które, żeby sobie z nimi poradzić, najlepiej byłoby je zmienić. Nie? W takim sensie, jak mamy jakieś problemy, to bardzo często rzeczywiście pomaga nam to, że zmienimy miejsce, zmienimy ludzi, zmienimy warunki życia. To jest to właśnie, co mówiłem na początku, czyli że zawsze nam się wydaje, że gdybyśmy byli w innym miejscu, w innych okolicznościach, w innych warunkach, czyli u sąsiada trawa jest zawsze bardziej zielona, to tam byłoby nam lepiej. Z tą trawą w ogóle, to tylko na marginesie, to jest w ogóle prawda.
trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona z tego powodu, że patrzymy na nią pod kątem i ona w tą stronę, jak się patrzy z niższego kąta, to rzeczywiście się pojawia więcej zieleni. Jak się patrzy na trawę z góry, to jest mniej zieleni. Dlatego właśnie jak patrzysz na swoją trawę, to ci się wydaje, że ona jest mniej zielona od trawy sąsiada. Ale to mniejsze o to. W sensie, w czym rzecz? Że jednak są takie sytuacje ludzkie, gdzie się nie da zmienić warunków. Ktoś jest w takiej rodzinie, albo w takim małżeństwie, albo w czymś takim, czego naprawdę nie da się zmienić. Że rzeczywiście ktoś może sobie powiedzieć, ja wiem, że to sobie mówimy za często, ale ktoś sobie mógłby powiedzieć, no naprawdę tu, gdzie jestem, no to się nie da. Otóż tutaj musimy się nauczyć od roślin. W sensie da się. Roślina jest na tyle inteligentna, że nauczyła się, że mimo, że nie może sobie pójść w inne miejsce, nie może zmienić okoliczności, nie może zmienić warunków swojego życia, no bo jest tam, gdzie jest i bidna nigdzie nie pójdzie, to nauczyła się, tutaj będę szukała dróg wyjścia, tutaj będę szukała sposobów obrony. Otóż, jeśli czujesz, że jesteś może w takiej sytuacji, która jest po prostu zła, która jest niedobra, która cię męczy, która cię niszczy, to tak, najpierw pomyśl, czy możesz to jakoś zmienić? Czy możesz, tak jak właśnie wszystkie zwierzęta i ludzie, wybudować sobie schron, albo zmienić miejsce zamieszkania, albo unikać miejsc, gdzie jest zło? I jak już to wszystko zrobisz i dojdziesz do wniosku, no nie da się, w sensie nie mogę, to nie rozkładaj wtedy rąk i mów, no właśnie, inni mają lepiej, w innych warunkach to bym mógł, ale tu nie mogę. Uwaga, możesz. Otóż możesz być tak jak, przepraszam za porównanie, ale jak sałata, która po prostu walczy z mszycami. Możesz w swoim życiu, naprawdę możesz, znaleźć takie warunki, żeby właśnie tam gdzie jesteś, w tych fatalnych warunkach, znaleźć potrzebne ci środki obrony przed agresorem, obrony przed tym, co cię niszczy. Naprawdę od roślin możemy się tego nauczyć. Jest bardzo piękne biblijne zdanie, które dokładnie o tym opowiada, kiedy Mojżesz spotyka Pana Boga w krzewie ognistym i Pan Bóg go prosi, Mojżesz, zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Ja wiem, że my zazwyczaj, kiedy o tym myślimy, to myślimy, że to miejsce jest święte dlatego, że tam jest Bóg, no bo w sensie ten krzew tam płonie. I pewnie oczywiście o tym tam jest w tym tekście, ale jestem też przekonany, że Pan Bóg tam mówił do Mojżesza, Mojżesz, tam gdzie jesteś, w tej twojej sytuacji, Mojżesz tam ma 80 lat i nic mu w życiu nie wyszło, jest mordercą poszukiwanym listem gończym, którego zabiją, jak wróci do Egiptu, ma beznadziejną rodzinę, nie ma roboty, w ogóle nic mu nie wyszło. Czyli ma totalnie beznadziejne miejsce do życia. I Pan Bóg mówi mu, Mojżesz, ściągaj te sandały, bo to, gdzie jesteś, to miejsce, w którym jesteś, jest święte. W to musisz dzisiaj uwierzyć. Że nawet jeżeli nie możesz zmienić warunków życia, nie możesz zmienić tego, co się dzieje, żeby było lepiej, to tu, gdzie jesteś, jest święte miejsce i tutaj masz potrzebne od Pana Boga środki do tego, żeby pokonać to, co tam cię niszczy. Zapamiętajmy dzisiaj to zdanie. Zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Bądź jak sałata. Tutaj jestem, gdzie byłem, tu się urodziłem, tu się wychowałem i tutaj zostałem. A to nagrywałeś, nie? No jasne. Nagrywałeś to? Naprawdę? No, Z dźwiękiem? z wszystkich. Tak?